Dzień dobry Państwu. O funduszu Caspar Akcje Globalne Megatrendy rozmawiam z jego zarządzającym Krzysztofem Kaźmierczakiem. Dzień dobry Krzysztof. Dzień dobry. Poproszę na początek powiedz, jakie megatrendy inne niż AI, bo o tym rozmawialiśmy już trochę z innymi zarządzającymi, definiujesz w Waszym funduszu. Poza technologią, którą wyróżniliśmy sobie jako ten kluczowy megatrend, zidentyfikowaliśmy jeszcze 3 pozostałe. To są nowoczesne finanse, szeroko pojęty sektor ochrony zdrowia i trzeci z tych pozostałych megatrendów, temat energetyki jądrowej. Jak energetyka jądrowa tutaj wkomponowuje się w megatrendy, bo jest to sektor, o którym z jednej strony mówi się już przez dekady, a z drugiej strony sektor, który odżył, można powiedzieć, dość nagle. Tak, no moim zdaniem temat uranu czy szeroko pojętej energetyki atomowej wpisuje się tutaj dwojako w te megatrendy. Po pierwsze, świat wraca do energetyki atomowej. To widzimy w wielu krajach. Faktycznie po tej katastrofie w Fukushimie było odwrócenie od atomu jako formy produkowania energii. Japonia wyłączyła wszystkie swoje elektrownie, Niemcy wyłączyły wszystkie swoje elektrownie, natomiast widzimy, że jest ten powrót. Japończycy już kilkanaście reaktorów z powrotem uruchomili i planują uruchamianie kolejnych. Także kraj, w którym ta katastrofa miała miejsce, widząc tak naprawdę, że nie ma innych skutecznych sposobów produkowania prądu dla nich, szczególnie jako kraju wyspiarskiego, musi wracać do energetyki atomowej i to się dzieje. Widzimy, że są przywracane elektrownie atomowe do pracy w krajach takich jak Stany Zjednoczone. Mówi się o rozwoju SMR-ów, czyli tych małych elektrowni modułowych, także bardzo dużo dzieje się tutaj, jeżeli chodzi też o rozwój samej technologii. Więc to jest pierwszy aspekt, który jakby dzieje się niezależnie od tego drugiego, czyli tego, że w świecie wrócił wzrost popytu na elektryczność. To jest coś, czego tak naprawdę, jeżeli mówimy o krajach rozwinięte, jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to tego przez bardzo długi okres, tak naprawdę ponad dekadę nie mieliśmy. Popyt na prąd nie rósł, to się zmienia. Zmienia się głównie w wyniku tego, że budowane są centra danych, jest plan, żeby coraz więcej przemysłu wracało do Stanów Zjednoczonych, są oczywiście plany na szeroko pojętą elektryfikację. To wszystko generuje popyt dodatkowy na prąd, także tak naprawdę tutaj te dwa trendy się na siebie nakładają. Z jednej strony mamy to, że kraje jakby niezależnie od tego rosnącego popytu wracają do atomu jako tej formy dostarczania prądu, produkcji energii czystej, bezpiecznej, mogącej działać przez dekady, no bo taki jest okres pracy tych reaktorów. Wiele z nich będzie pracowało przez wysokie kilkadziesiąt lat. Z drugiej strony jest argument tego rosnącego popytu, który pojawił się, tak jak powiedziałem, jakby z jednej strony trochę niezależnie, no ale doskonale się wpisuje w ten megatrend. Dziś, czyli w kwietniu 2026 roku, kiedy prowadzimy tą rozmowę, geopolityka trochę przybrała na znaczeniu w stosunku do tego, jak to wyglądało 10 czy 20 lat temu. Konflikt Ukraina-Rosja, konflikt na Bliskim Wschodzie, zamknięta cieśnina Ormus. Jak te wydarzenia geopolityczne wpływają na tą część energetyczną funduszu? Fundusz tą swoją ekspozycję na sektor energii ma tak naprawdę tylko i wyłącznie przez tą część, nazwijmy to uranową, czyli przez tą energetykę atomową. No i tutaj w mojej ocenie to, co się dzieje, tak geopolityka, ten temat, który podniosłeś, tak naprawdę wspiera ten megatrend, ponieważ z perspektywy chociażby poruszonej chwilę wcześniej Japonii, elektrownie atomowe nie są aż tak bardzo zależne od dostawy surowców, jak chociażby elektrownie węglowe czy gazowe. Kraj taki jak Japonia może teoretycznie zostać odcięty od dostaw na jakiś czas. To dotyczy też chociażby miejsc takich jak Tajwan, czyli w momencie, kiedy te dostawy gazów w formie skroplonej, czyli w formie LNG nie docierają, w momencie, kiedy nie dociera węgiel do elektrowni, no to tego typu kraje mają problem. Z energetyką atomową jest tak przewaga związana, że te dostawy mogą być relatywnie rzadko, czyli oczywiście ten uran w formie już przetworzonej formie paliwa musi docierać, natomiast tak naprawdę reaktor, który zostanie zaopatrzony w paliwo, może działać nieprzerwanie przez kilkanaście miesięcy. W zasadzie żadne dostawy nie muszą tam docierać. Także w momencie, kiedy to bezpieczeństwo dostaw jest w jakiś tam sposób zagrożone, statki by nie płynęły, no to elektrownia może działać dalej. W obliczu tak niepewnego otoczenia to w naszej ocenie jest ogromna przewaga właśnie elektrowni atomowych. Jako kolejny megatrend, który widzicie,
wymieniłeś nowoczesne finanse. Cóż to takiego, jak ten sektor działa, jakie ma przed sobą perspektywy? Tak, no to jest sektor dość zróżnicowany, to znaczy tutaj ciężko wyróżnić jakąś taką jedną grupę spółek, w którą inwestujemy. To jest szereg różnych podmiotów, czy to związanych z przetwarzaniem płatności, czy związanych z rynkiem kapitałowym. Tak naprawdę to są trochę takie finanse niebankowe. Czyli tutaj szukamy, tak jak powiedziałem, z jednej strony takich bardziej nowoczesnych podmiotów, które mogą próbować trochę te banki w cudzysłowie podgryzać, mogą trochę zabierać im biznes. Z drugiej strony są to podmioty związane w jakiś sposób z rynkiem kapitałowym. Megatrendy to są bardzo długie trendy, które często zmieniają rzeczywistość, ale trendy, które też docelowo prowadzą do powstawania baniek, a później ich pęknięcia. Jak mógłbyś na tym tle powiedzieć, kiedy wchodzicie w spółki, a kiedy też podejmujecie decyzję o wyjściu z nich? To dla nas zawsze punktem wyjścia jest analiza fundamentalna, czyli przyglądamy się tym podmiotom, w które inwestujemy od strony fundamentalnej, analizujemy modele biznesowe, analizujemy też to, jak te spółki są wycenione. No i właśnie ten element wyceny jest kluczowy w kontekście tego, co powiedziałeś, tego, kiedy powstają bańki, no bo dany trend może się wydawać bardzo atrakcyjny, no ale spółki już są przewartościowane i bardzo ciężko jest tam znaleźć wartość, także no my zawsze gdzieś tam, nieważne jak bardzo atrakcyjny by się wydawał biznes, jak bardzo wydawałyby się atrakcyjne perspektywy dla danej spółki, skupiamy się na tym, żeby ten biznes był adekwatnie wyceniony, nie abstrahujemy od tej wyceny, no i to jest dla nas jakiś taki wskaźnik, czy jeszcze w danej spółce być, czy danym sektorem się interesować, czy może szukać okazji gdzieś indziej. No to jest też przewaga tego, jak ten fundusz jest skonstruowany, że jednak tych megatrendów mamy kilka. Czyli oczywiście ta technologia szeroko pojęta jest dla nas kluczowa, w ramach tej technologii też się możemy poruszać w ramach kilku tak naprawdę obszarów, czyli nie musimy być skupieni na jednej rzeczy, na jednym takim mniejszym podsektorze, możemy się płynnie poruszać pomiędzy nimi, zależnie gdzie widzimy w danym momencie wartość, natomiast też na poziomie tych kilku megatrendów możemy się przemieszczać, czyli oczywiście ta struktura pomiędzy megatrendami jest na ten moment stała, czyli tam nie ma bardzo dużych zmian, natomiast pewne ruchy możemy robić, czyli gdybyśmy na przykład w którymś z tych pozostałych megatrendów poza technologią teraz widzieli bardzo dużą wartość, bardzo dużo okazji, no to możemy się trochę w tą stronę przesunąć, no i w ten sposób też zarządzać tym funduszem. Czy dobrze rozumiem, że póki widzicie wzrosty przychodów w poszczególnych spółkach, póki ich kondycja fundamentalna jest dobra, do tego momentu one będą w portfelu, tak? Tak. No chyba, że zdarzą się jakieś inne, nieprzewidziane czynniki, no to wtedy będziemy podejmowali decyzje możliwie o nie wiem, zamknięciu pozycji czy jakichś zmianach na funduszu. Natomiast generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, kierujemy się tą analizą fundamentalną, kierujemy się tym, jak spółki są wycenione. W momencie, kiedy są dla nas atrakcyjne, dalej podoba nam się ten korowy biznes, podoba nam się to, jak spółka jest wyceniona, raczej będziemy się skłaniali ku temu, żeby ją trzymać. Mamy wiele takich inwestycji, które tak naprawdę na różnych naszych produktach są od lat i z jednej strony oczywiście nie chcemy się do nich przywiązywać tak sztucznie, czyli nie chcemy czegoś trzymać na portfelu tylko dlatego, że już od wielu lat tam jest, wszystkim tak naprawdę pozycjom się regularnie przyglądamy, no i jeżeli byśmy uznali, że tej wartości już tam nie widzimy, no to będziemy się chcieli z taką pozycją pożegnać. Fundusz Caspar Akcji Globalne Megatrendy to fundusz, który zmienił swoją politykę inwestycyjną w marcu 2025 roku. Poproszę Cię o komentarz do stóp zwrotu i wyników tego funduszu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Tak jak powiedziałeś, fundusz jest zarządzany w ramach nowej polityki przez nowy zespół zarządzających od marca zeszłego roku. W naszej ocenie stopy zwrotu, które generowaliśmy od tego czasu, od momentu tych zmian są bardzo atrakcyjne. Po pierwsze, jeżeli sobie spojrzymy na ten wynik roczny, no to on jest faktycznie bardzo przyzwoity. Zarówno jeżeli popatrzymy na to z perspektywy takiej nominalnej stopy zwrotu, ale też jeżeli odniesiemy się do grupy porównawczej, no to ta stopa zwrotu, którą fundusz wygenerował przez ostatni rok, w naszej perspektywie jest atrakcyjna. Natomiast jest drugi bardzo ważny element, to jest stopa zwrotu w odniesieniu do ryzyka. Fundusz, mimo że ma charakter technologiczny, mimo że inwestuje w wiele spółek właśnie z tego sektora IT, nowoczesnych technologii,
w naszej ocenie nie jest aż tak ryzykowny jak część innych funduszy, które są na rynku. Te spadki w momencie, kiedy były gorsze sesje na giełdzie, nie były aż tak duże. Więc w naszej ocenie to, co jest właśnie istotne, to ta stopa zwrotu, na którą patrzymy, która jest taką liczbą najbardziej oczywistą, najbardziej widoczną, wcale nie jest generowana przy bardzo wysokim ryzyku w stosunku chociażby do grupy porównawczej. Dziękuję. Powiedz jeszcze proszę kilka zdań na temat samych perspektyw funduszu na najbliższe kwartały i lata. My jesteśmy cały czas pozytywnie nastawieni do tak naprawdę każdego z tych 4 megatrendów, które mamy na funduszu. W stosunku do każdego z nich jesteśmy nastawieni dalej dość optymistycznie. Tutaj wiem, że koledzy dużo mówili o technologii, no to jest oczywiście ten główny sektor, w który inwestujemy na funduszu Caspar Globalny Megatrendy. Tutaj widzimy cały czas bardzo wiele okazji, mimo że ta hossa technologiczna już trochę czasu trwa. Cały czas widzimy wiele podmiotów, czy to wśród największych spółek technologicznych, czy wśród tych spółek półprzewodnikowych. Cały czas widzimy dość sporo okazji, także tutaj nie narzekamy generalnie, jeżeli chodzi o spektrum, w które możemy inwestować, ale też właśnie widzimy dużo okazji w tych pozostałych 3 megatrendach, czyli w tej nowoczesnej medycynie, w nowoczesnych finansach, w sektorze uranowym czy energetyki atomowej. Tam też cały czas widzimy spółki, które są atrakcyjnie wycenione, które nam się podobają, w które możemy inwestować. Także ja jestem jak najbardziej nastawiony pozytywnie i optymistycznie do najbliższych kwartałów. Dziękuję. O funduszu Caspar Akcje Globalne Megatrendy opowiadał Krzysztof Kaźmierczak, zarządzający funduszem. Dziękuję.